Zapraszam na drugą część o sztucznej inteligencji w Home Assistant. Pokażę, jak AI może sterować waszym Home Assistantem. Trochę do niego popiszemy. Ona będzie odpowiadał, wykonując nasze polecenia. Usłyszymy go w głośnikach. No i zobaczycie, czy w ogóle to się sprawdza. Pokażę również dobre praktyki, które pomogą, aby Gemini lepiej radziło sobie z waszym Home Assistantem. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję i zaczynamy. Ten materiał jest kontynuacją mojego poprzedniego filmu o Gemini, jak dodać Gemini do Home Assistant. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tamtego materiału, to u góry możecie znaleźć kartę, jak do niego szybko przejść i być na tym samym etapie co ja, czyli mieć zainstalowane Gemini, zrobiliśmy tam pierwsze prompty, już zaczęliśmy z nim rozmawiać, a w tym materiale przejdziemy już dalej, czyli usłyszymy już to, co do nas pisze Gemini w głośnikach i będziemy również z nim rozmawiać. Na początku zaczniemy z czymś prostszym i będzie to jedynie odsłuchiwanie tego, co wypluwa nam Gemini w głośnikach. I tutaj, w zależności jakie macie głośniki, ale ja na przykład używam Google Mini, generacja druga, wydaje mi się, że to jest. No i mam te głośniki porozstawiane po całym domu, tak naprawdę w każdym pomieszczeniu. Również mam JBL-a Soundbara z subwooferem i tam również mogę odpalić przez Home Assistant to, co chcę, czyli na przykład właśnie to, co powie Gemini. No ten soundbar z subwooferem już jest naprawdę głośny, więc jakbym odpalił go na maksa, to po prostu możemy na przykład sobie, nie wiem, zrobić jakiś alarm czy coś. Ale dobra, no to od czego zaczniemy? Zacznijmy od zainstalowania integracji, która nam pozwoli przetworzyć tekst na mowę. I jest to darmowa integracja, nie potrzebujemy nic, dosyć jest prosta do zainstalowania. Musimy wejść w ustawienia, następnie integrację i tu w integracjach dodajemy Google, rozwijamy Google i zjeżdżamy niżej, gdzie mamy już Google Translate Text to Speech. Po przejściu do tego musimy wybrać interesujący nas język. Zakładam, że będziemy to robić wszystko po polsku, więc co musimy zrobić? No to wybieramy polski i czasami bywa tak, że ten sam język jest używany w różnych krajach, ale no troszeczkę tam to inaczej brzmi, więc tutaj jest potem TLD do wyboru, no i my znowu musimy wybrać PL i na takiej zasadzie robimy zatwierdź i co dostaniemy? No to potem mamy Google Translate Text to Speech, czyli tak w skrócie na to mówimy TTS i tu przechodząc na encję, to co mam, to mam PL. PL to jest właśnie to, co teraz razem dodaliśmy i jeszcze mam również po angielsku. Czy chciałbym, żeby to było mówione w języku angielskim, no to wtedy też to mam dodane. Jak chcecie, możecie też sobie to dodać. Ja tutaj na potrzeby filmu będę używał PL i już to mając, możemy zrobić już pierwsze wywołanie Gemini i usłyszeć głos na głośniku. I ten głos, od razu wam powiem, że nie jest taki naturalny, jakbyście chcieli słyszeć. Szukałem różnych opcji i no są lepsze i gorsze, można je troszeczkę dostosowywać, ale ten z Google powiedzmy jest jeszcze względny. I co zrobimy? No to teraz możemy przejść do ustawień z powrotem, potem automatyzację oraz sceny, no i przejdziemy do skryptów, ponieważ wcześniej robiliśmy skrypty, będziemy wywoływać, po kolei muszą wykonywać się akcje w tym skrypcie, o to nam chodzi i tutaj przechodząc do naszego testowego, który robiliśmy w poprzednim materiale, to jest SmartTube Film i jak to wejdziemy, no to tutaj co mamy, edycja w YAML i nasza pierwsza akcja, gdzie chcemy uzyskać jakąś odpowiedź od asystenta, jakąś odpowiedź od Gemini i tu piszemy nasz prompt i pamiętajcie, że maksymalnie ilość znaków, jaką możemy przypisać do input text helpera, czyli pomocnika input text, czyli helpera, który może przechowywać wartość tekstową, to jest 255 znaków. I tutaj jakbyście mieli na przykład krótsze prompty, to tak naprawdę moglibyście mieć, nie wiem, 3 helpery, 3 pomocników, który będzie przechowywał z każdego prompta po odpowiedź. Czyli na przykład tutaj ja pytam się, jaka jest temperatura w moim domu na podstawie moich encji i potem jeszcze się pytam na przykład o interesujący fakt, czy tam, nie wiem, coś śmiesznego, to może być na przykład przypisane już do innego pomocnika
i również mogło być w innym prompcie. A na końcu możemy złączyć tych dwóch pomocników w jeden i wtedy na przykład głośnik by to powiedział, czyli ta nasza nowa akcja TTS by nam powiedziała to, co chcemy z tych dwóch pomocników. Tu to zostawiamy, tego naszego prompta zostawiamy, przypisanie do naszego pomocnika też zostawiamy, no tylko dodajemy nową akcję. I tutaj możemy wrócić do widoku w edytorze wizualnym. Wydaje mi się, że dla Was to może być troszeczkę prostsze, więc robimy dodaj akcję, tu wpiszemy TTS i to właśnie jest text to speech i to klikamy. I co musimy wybrać? Najpierw wybieramy to, co nam przetworzy tekst na mowę, czyli Google Translate PL i to mamy, TTS wybieraliśmy, czyli Polish, Polska i potem Media Player Entity i przy Media Player Entity tu wybieramy głośnik, na który chcemy coś odpalić. Ja na przykład siedzę w moim master bedroom i tu mam Media Player, master bedroom speaker i to przypisuję tutaj, że chcę tutaj usłyszeć ten głos. No i jeśli chodzi o to, co powinno być powiedziane, no to tutaj ja muszę skopiować mój kod i po wklejeniu kodu od razu pokazuje mi się, że nie mogę to w wizualnym edytorze widzieć, jak to wygląda i zamienia mi się na kod edytora, no ale no tutaj widzicie co jest, zamieniło się troszeczkę bardziej na takie troszeczkę mniej czytelne, ale no wszystko jest to, co wcześniej ustawiliśmy, czyli TTS Speak, potem właśnie jest ten Media Player, który ustawiliśmy, ale tutaj co jest nie tak, tutaj skopiowałem z mojego innego skryptu, to nie ma być to, tylko ma być to inna nazwa i niestety to już przemienię na kod w edytorze i tutaj wystarczy zamienić mojego pomocnika na poprawnego, czyli Home Morning Routine. No i mamy input text Home Morning Routine i to jest wszystko, co potrzebujemy zrobić. Teraz mając coś takiego, zapisuję skrypt i to by było na tyle. Jest to dosyć prosty skrypt, który na przykład możemy ustawić, że ma się odpalać się o określonej godzinie przez Home Assistant lub na przykład po wykryciu Twojego ruchu w łazience rano, nie wiem, na przykład po godzinie 8, jak wejdziesz do łazienki, to żeby na przykład w głośniku na łazience to było wypowiedziane, albo czujnik ruchu w sypialni, na przykład zobaczysz, że wstajesz z łóżka i to będzie wypowiedziane, ale nie wcześniej na przykład niż po 6, po 7, coś takiego. To również może być uzależnione od Twojego budzika, bo jeżeli macie wgrane na komórce Home Assistant Companion App, no to, czyli Home Assistanta po prostu aplikację na komórce, wtedy możecie też szczytywać Wasze alarmy, które macie i wtedy budować już bardziej złożone automatyzacje. Powiedzmy, macie budzik na 6, czyli o 6, jak po 6 wstaniecie, wykryje ruch, to na przykład to wtedy Wam się odpali ten dany skrypt. Mając tutaj to, oczywiście musimy to przetestować. Zwróćmy uwagę, że generated context.text tutaj jest i tutaj kilka było osób, które nie mogły sobie poradzić z tym, że wynik, to co powiedział, to co dało Gemini w odpowiedzi naszego prompta, miało na początku tekst dwukropek i na końcu /n. I żeby to wyeliminować, dodajemy właśnie tutaj to, .text. I jak już mamy to, no to tego powinniśmy się wtedy pozbyć i już tych znaczków nie będziemy mieli. I też to, co wtedy, jakbyśmy tego nie zrobili, no to wtedy Google głośnik by nam powiedział wtedy tekst i na końcu jeszcze by nam dodał n. Więc no nie jest to, co chcemy usłyszeć, więc tak to teraz zmieniamy i co zrobimy, no to mając to, możemy zrobić pierwszy test naszego skryptu i możemy wysłuchać, co nam powie głośnik. I zrobimy 2 testy, żeby zobaczyć, czy powie nam coś innego, czy czasem powtórzy się, więc uruchamiam skrypt. Dobry poranek. Na dworze głównie pochmurno. Odczuwalna temperatura waha się od -2,6 do 2 stopni. W domu masz przyjemne 20,33 stopni. Ciekawostka. Największy okaz sekwoi wiecznie zielonej ma ponad 83 metry wysokości. Okej, no i to był właśnie... To właśnie była odpowiedź z naszego prompta i wydaje mi się, że spoko było. Jedyne, co mi się nie podobało, że na końcu nie powiedział, nie wiem, nie pożegnał się, nie powiedział dziękuję, czy tam miłego dnia. Więc może coś dodam do tego naszego prompta, żeby jakoś to było troszeczkę przyjemniejsze. No i dodałem, powiedz coś do usłyszenia na końcu. No nie wiem, na do widzenia to nie widzimy się, jedynie się słyszymy, więc powiedz coś do widzenia na końcu. Do usłyszenia na końcu i robimy podejście drugie i teraz
teraz mam nadzieję, że o sekwoi też już znowu nie będzie mówił. Dobry poranek. Na dworze głównie pochmurno. Odczuwalna temperatura to od -2,6 do 2 stopni. W domu masz przyjemnych 20,33 stopni. Ciekawostka. Największy niebieski wieloryb ważył około 170 ton. Do usłyszenia. No i już jest lepiej, czyli chcieliśmy, żeby się trochę pożegnał, że wiadomo, że już jest koniec jego mowy i to wszystko ładnie działa. I tutaj musimy zaznaczyć, że my rozmawiamy z Gemini, ale on nie ma dostępu do naszego Home Assistant. Jak już wspominałem w moim pierwszym materiale, że możemy też również robić rozmowę z asystentem, który ma dostęp do naszego Home Assistant i to wydaje się o wiele ciekawsze, bo on może wtedy nam sterować, odpowiadać coś i nie musimy mu wklejać na przykład wartości naszych sensorów. Jedni mogą powiedzieć, że nie wiem, nie chcą publikować, nie chcą udostępniać naszych NC z Home Assistant, ale no to już jest kwestia własnej opinii na ten temat. I również trzeba zaznaczyć, że tak jak również odnoszę się do pierwszego materiału, mamy możliwość włączania NC, które chcemy, żeby widział Gemini, a które nie. Więc tutaj też możemy troszeczkę nad tym pograć i wtedy Home Assistant udostępnia to, co chcemy. I to będzie pierwsza część materiału, czyli teraz wiecie, jak już pisać prompty do Gemini bez dostępu do Home Assistant, przekazywać mu wartości sensorów i powiedzieć to na głośniku. I zapraszam od razu Was do drugiej części, gdzie będziemy rozmawiać, gdzie użyjemy akcji rozmowa proces, tak to po polsku jest przetłumaczone. I tutaj trochę bardziej zaszalejemy i jeszcze to nie będzie speech to text, tylko zapytanie i tekst, który otrzymamy, robimy text to speech, czyli do mowy. Czyli tekst zamienimy na mowę. Dopiero w kolejnej, i to będzie powiedzmy level drugi, w levelu trzecim przejdziemy już troszeczkę wyżej i tu zainstalujemy już dodatki, które zamieniają mowę na tekst i nowy dodatek, który zamienia również tekst na mowę. I tutaj będziemy mieć trochę różnych głosów do wyboru, to również też Wam pokażę. No to teraz tworzymy nowy skrypt znowu, gdzie wykorzystamy drugą możliwość rozmowy. Utwórz skrypt, utwórz nowy skrypt, dodaj akcję i tutaj, jak mówiłem, to będzie conversation, rozmowa proces. Tu klikamy i tutaj możemy już zadać nasze pytanie. I tu możemy wpisać tak, co ta rozmowa proces czym jest. Tutaj będziemy rozmawiać z asystentem, który widzi Home Assistant, czyli te encje, które mamy widoczne dla Home Assistanta, dla tego agenta, asystenta, będzie on mógł to sprawdzić i odpowiedzieć na nasze pytania i również wykonywać nasze polecenia. Więc na przykład możemy tutaj zadać pytanie, jaka będzie jutro pogoda? Teraz te pytanie, ono jest po prostu do naszego agenta na podstawie naszych NC. Oczywiście tego agenta właśnie tutaj musimy wybrać i bierzemy agent konwersacji i bierzemy Google Generative AI, czyli nasze Gemini. Conversation ID. I tutaj to jest też dosyć ciekawe, bo każda rozpoczęta rozmowa będzie miała swoje ID. I teraz, jeżeli będziemy używać te ID w naszych rozmowach, to on będzie pamiętał wcześniejsze odpowiedzi, czyli całą naszą odpowiedź, więc dobrze jest też to potem sobie gdzieś zapisywać do takiej zmiennej i nie pytając się, nie prosić i w kolejnych pytaniach fajnie wtedy jest używać tego Conversation ID stworzone w tym powiedzmy pierwszym zapytaniu, żeby ta nasza rozmowa po prostu była długa i na przykład ten agent miał więcej informacji, co już wcześniej przekazaliśmy mu, to żeby on teraz też to pamiętał. No i jest jeszcze zmienna odpowiedzi, czyli gdzie chcemy to zapisać. No i tutaj wpiszemy również generate content, też chcemy to gdzieś zapisać. Ok, jaka będzie jutro pogoda? I możemy też to zapisać jako ten nowy skrypt mamy jako do naszej drugiej części. I jako drugą akcję możemy wykorzystać to, co robiliśmy wcześniej. I przechodzę teraz do edycji w YAML i dosyć jest podobnie. I co skopiujemy, to przypisanie do naszego pomocnika, który stworzyliśmy już w wcześniejszej części tego materiału, czyli action input text set value. No i tutaj to dodaję. I input text home morning routine to było akurat i generated content to jest właśnie to. I zamienimy to też również na tekst. I tu wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli troszeczkę więcej popracować nad tym, bo ten
wygenerowany tekst może być inny, ale to jeszcze zobaczymy, bo już jak wcześniej w tym się bawiłem, to troszkę było to inaczej, więc teraz to robię, to zapisz skrypt i uruchom skrypt. Wyzwolenie Smart Film 2 mamy i teraz ja przechodzę do śladów i patrzymy, co się działo. Value, nic się nie stało. No i nic nam się nie przypisało i właśnie tutaj poprawiłem to, jak to już powinno być. No i teraz usuwamy tą .text. Usuwając .text generuje nam się coś takiego. Widzicie, value, response, speech, plain speech i potem już jest coś napisane. Jutro maksymalnie temperatura real fill wyniesie, a minimalna minus 6,8. I co nam się podoba? No takie coś nie przypisze się do zmiennej, na pewno. Tutaj macie tą zmienną, jest pusta po prostu. No i to, co jeszcze nie jest fajne, że to napisze real fill. I on to po prostu korzysta na podstawie nazwy naszych zmiennych, naszych encji, więc to byśmy musieli zmienić. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak było, czy chcemy to umożliwić, żeby asystent widział tą daną encję, tam można również nadać alias, czyli to jest dodatkowa nazwa dla tego asystenta, żeby wiedział, co to jest. I to również tu wykorzystamy. Pytamy się o temperaturę, jaka będzie jutro, więc to zaraz wejdę w to. Ale najpierw wam pokażę, jak dojść do tego, żeby nie było tych wszystkich tutaj, jak widzicie, wcięć kolejnych, value, response, speech. Przechodzimy do narzędzia, edytujemy skrypt, edycja YAML i teraz generated content musimy dopisać. Po kolei te wszystkie wcięcia, jakie były, jak były te tytuły tego, czyli najpierw było response, potem było speech, plain i znowu speech. I teraz to już będzie ok, że już wejdziemy do końca i będzie się nam przypisywała sama końcówka, czyli sama ta odpowiedź, która nas interesuje. Więc odpalamy jeszcze raz, uruchom skrypt, idziemy do śladu i widzicie value jest tylko jutro maksymalnie temperatura real fill wyniesie i proszę. Teraz przejdę do tego, co widać, co jest przypisane na home morning routine. Jest elegancko, nie ma również tego tekst, który był w tym przy pierwszej rozmowie i również nie ma /n, czyli chyba to jest znak na następną linię. Tego również tutaj nie ma. No i teraz zajmiemy się tym real fill, więc przechodzimy do, akurat to jest tutaj i tu wpiszę teraz real fill i teraz dzień 0, dzień 1, więc teraz tak, tu bym wszedł albo tak, to i asystenci, alias, odczuwalna temperatura na dzisiaj. Odczuwalna maksymalna temperatura. Na dzisiaj. OK. Aktualizuj. No i to jest real fill dzień 0. Maksymalna, jeszcze nas interesuje minimalna. I tu też to wchodzimy. Asystent głosowy. Odczuwalna, minimalna. No i to samo zrobię z jutrzejszym dniem. Bo o to właśnie się pytamy, więc to poprawiam. OK, teraz już mam to zrobione, przychodzę z powrotem do skryptu, edytuję go, edycja w YAML i odpalamy jeszcze raz. Nic już nie zmieniam i zobaczymy, czy real fill się zmieniło i nie mamy tego tam. Ślady, jutro maksymalna temperatura wyniesie, a minimalna minus 6. I jest to zgodne. Może troszeczkę nas to myli to, że to jest właśnie odczuwalne, a nie na termometrze, ale no mi to pasuje, może tam można jakoś to wypróbować na nim, żeby pisał, czy będzie to odczuwalne. Na przykład w zapytaniu możemy zmienić to, edytuj skrypt w rozmowie. Jaka będzie jutro odczuwalna temperatura i pogoda. Zapisz skrypt, uruchom skrypt, wyzwolony i wchodzimy w ślady i mamy jutro maksymalna odczuwalna temperatura wyniesie minimalna. Tyle, warunki pogodowe nie są dostępne. I tutaj oczywiście też jest źle, więc co możemy zrobić, to znowu wchodzimy tutaj i minimy home, albo wam pokażę, z czego ja korzystam. I tutaj ja mam zainstalowane, jeśli chodzi o pogodę, to w integracjach mam AccuWeather i tu weźmiemy w AccuWeather i tu widzicie, to jest to, możecie też sobie to dodać. Dodanie tego jest dosyć proste i co mnie interesuje, to warunki pogodowe. I teraz warunki pogodowe, ustawienia. Jest to włączone i on pewnie tego nie rozumie, ale my się pytamy jego o co. Jaka będzie pogoda? Doda i alias, pogoda na dzisiaj. OK, aktualizuj. No i jeszcze na jutro
Czyli znowu asystenci głosowi. O, nie jest udostępnione, czyli dlatego tego nie widziało. Zrobimy tak, nie dam tego aliasu, ale udostępnię. Widzicie, no to jednak troszeczkę może być roboty z tym wchodzeniem, udostępnianiem, jak coś nie działa, albo po prostu wszystko zrobić, żeby było dostępne, ale to chyba też trzeba ręcznie, bo mam teraz tak zrobione, że wszystkie nowe encje są dodane do asystenta, a no ale te poprzednie wychodzi na to, że nie. Ale dobra, teraz nie dałem mu aliasu i zobaczymy, czy zadziała bez aliasu. Edytuj skrypt, uruchom skrypt, wyzwolony, wchodzę w ślady. Jutro pogoda prognozowana jest pochmurna, odczuwalna temperatura, idealnie. Widzicie, nawet nie musiałem dodawać aliasu, sam AI to zrozumiał, jaka jest encja, do czego jest przywiązana, więc super. I teraz co robimy? To oczywiście możemy powiedzieć przez głośnik, więc zaraz to wam również pokażę. I wróciłem do edycji naszego skryptu i teraz kopiuję kod, który powodował, że w głośniku tutaj obok mnie było wypowiedziane to, co jest przypisane do Home Morning Routine i coś jest nie tak. O, i teraz TTS Speak, czyli Text to Speech i Speak. Jedyne, co ja sobie zmienię, to cage wezmę na false. O co w tym chodzi? Jeżeli mamy cage włączony, to na przykład jeżeli zapytamy się o to samo, no to wtedy ta odpowiedź będzie szybciej przetworzona i powiedziana. Ja akurat tego nie chcę przytrzymywać nic, wydaje mi się, że to nie jest mi potrzebne. Jak już, no niech to będzie po prostu robione on the flow i ad hocowo, a nie zapisane i potem jakoś powtarzane. Jakoś tak sprawdziłem, że ten RAM troszeczkę zaczął mi rosnąć, użycie, więc tutaj to zostawiam. No i reszta jest wszystko ok. Kod będzie mi dostępny w opisie filmu, a jak nie to jakiś tam podlinkuję do jakiejś strony Pastebin czy coś takiego. No i mając to, biorę podgłośny głośnik, zapiszę skrypt, wydaje mi się, że wszystko jest. Zapisz skrypt, no i odpalamy. No i nic nie było wypowiedziane. Aha, okej, już wiem o co chodzi. Enabled jest false, czyli tu musimy na true. Zapisz skrypt i odpalamy jeszcze raz. Enabled musi być true, uruchom skrypt. Jutro pogoda będzie pochmurna, odczuwalna temperatura maksymalna 0,5 stopni Celsjusza, minimalna -6,8 stopnia C. No i jak słyszeliście, mam nadzieję, że było dobrze to słychać. No, mówi to, działa, więc ok. Czyta nasze zmienne. Zrobię jeszcze tak, że poproszę go, żeby włączył mi światło i tutaj na komórce innej włączę nagrywanie ekranu i będzie widać Home Assistant, no i będziecie widzieć, czy się włącza, czy wyłącza, więc mam włączone już nagrywanie, przychodzę sobie tutaj i to, co zmieniam, to biorę jaka będzie odczuwalna temperatura, to sobie zmienię i to zamienię na wyłącz światło w głównej sypialni. Teraz przechodzę na moje komórce, gdzie mam sypialnię. To jest ta u góry, gdzie jest łóżko podwójne od razu, te duże łóżko. Nie podwójne, tylko te z góry, gdzie jest 19,1 stopnia. No i to mamy, to zapisuję i odpalam skrypt. I zobaczymy też, co powie, bo to będzie też mówił w głośniku odpowiedź. OK. Jak widzicie, światło zgasło momentalnie, w głośniku momentalnie też powiedział OK. A teraz zrobimy włącz światło i powiedz coś śmiesznego. Pamiętajcie, że tutaj on musi się zmieścić w 250 znakach. Zobaczymy, czy to się uda. Zapisz skrypt. O, jeszcze w głównej sypialni. Powiedz coś śmiesznego. Zapisz i odpalamy. OK. Włączam światło w głównej sypialni. A teraz coś śmiesznego. Dlaczego kury noszą sukienki? Bo w piórach wyglądałyby głupio. Coś nie zadziałało. Zrobię takie podejście. OK. I zobaczcie, teraz jak zadałem proste, włącz światło w głównej sypialni i powiedział coś śmiesznego, to nie zadziałało. Więc no, tu już jakiś się pojawia alert nam. A jak zrobimy teraz wyłącz światło w głównej sypialni, a potem powiedz coś śmiesznego. Zobaczymy, czy to zadziała. The message got blocked by your safety setting. Okej, mógł teraz powiedzieć coś, co nie było zgodne z jakąś tam polityką. OK. Wyłączam światło w głównej sypialni. Dlaczego kurczak przeszedł przez ulicę, aby dostać się do drugiej strony? Okej, czyli widać, że jak powiemy dwie rzeczy, no to on sobie już z tym nie radzi, więc musimy, na to wychodzi, że po prostu mu dawać proste komendy, czyli jedna rzecz, to chcemy otrzymać i tyle. Czyli wyłącz, a jak zrobimy włącz wszystkie światła
w głównej sypialni, zapisz skrypt i zobaczymy, czy zaraz zrozumie, że ma włączyć wszystkie. OK. Włączam światło w głównej sypialni. Aha, pewnie nie jest udostępnione, więc przechodzimy do narzędzia deweloperskiego, stany i to będzie łatwo wyszukać light, potem master bedroom, dlatego ja was zawsze zachęcam, żeby wpisywać wszystko tak, że jest powiedzmy ta domena, czyli light i potem kropka obszar, czyli ma master bedroom, light to się włącza, wyłącza, przepraszam, to sailing, ale bed już nie. Zaraz zobaczmy, czy jest dostępne. Jest dostępne, ale z jakiegoś powodu się nie włącza. Samemu możemy włączyć, tutaj się nie włącza. To jest jedno, ale potem jeszcze jest to, a to jest dostępne, a grupa asystenci głosowi też jest również dostępne. No to jak nie działa, no to możemy zrobić tak. Dodać aliasa, przepraszam, sailing zostawię, ale w bedlight zrobię tak. Sypialnia główna, światło przy łóżku. OK, aktualizuj i tutaj również to zrobimy. Asystenci głosowi, alias, sypialnia główna i światło w garderobie. OK, i tak mamy i teraz zobaczymy, czy zadziała. Przechodzę do skryptu, tu nic nie zmieniamy, włącz wszystkie światła w głównej sypialni, odpalamy i patrzymy. OK. Włączyłem główne światło sufitowe w głównej sypialni. Nie mogłem znaleźć i włączyć światła przy łóżku w głównej sypialni. Czyli włącz wszystkie, teraz zamieniam, coś kombinuję, no nie zadziałało, ale kombinuję dalej. Przy łóżku i garderobie też, uruchom skrypt. Przepraszam, ale nie mogę włączyć światła przy łóżku i w garderobie. Spróbuj użyć innych nazw. No widzicie, że to jest dostępne, ale niestety nie działa. A jakbym zrobił tak, bedlight, tak mamy nazywaną tą. Przepraszam, ale nie udało mi się włączyć wszystkich świateł w głównej sypialni. Spróbuj ponownie później. No to zrobimy, włącz światło, bedlight. Zapisz, no i zobaczymy, czy teraz coś się uda. Światło bedlight zostało włączone. OK, czyli przy bedlight już wtedy rozumie. Czyli znowu jedną rzecz poradził sobie, ale jak już więcej to nie. OK, coś tu daje do zrozumienia. Włącz światło. W takim razie wyłącz światło w sypialni głównej. Teraz zobaczymy, co wyłączy, bo mamy otóż więcej świateł włączonych. Zapisz skrypt. I czy poradzi sobie z dwoma? Nie. OK. Wyłączam światło w sypialni głównej. I jak widzicie na komórce, włącz tylko światło sailing. Czyli umie tylko patrzeć na jedno. Wyłącz światło przy łóżku. Zrobimy wyłącz światło przy łóżku i zobaczymy, czy to zadziała. Nie będziemy używać bedlight. OK. Wyłączam światło przy łóżku. Nie zadziałało w sypialni głównej. Dobra, jesteśmy bardziej precyzyjni i uruchamiamy. OK. Wyłączam światło przy łóżku w sypialni głównej. OK, nie ogarnia, więc idziemy jeszcze raz. Asystenci głosowi. Światło. A może lampka przy łóżku w sypialni głównej. W głównej sypialni, może tak. Dobra, aktualizowane. Zbieramy jeszcze raz. OK. Wyłączam światło przy łóżku w sypialni głównej. No i widzicie, to się udało, więc tutaj trzeba trochę było się namęczyć i wydaje mi się, że tych aliasów muszą być po prostu one takie dosyć czasami nie, czasami tak, ale takie może czasem dokładne, może takie zrozumiałe dla AI, dla asystenta. No tu było widać, że trzeba było troszeczkę się namęczyć, żeby to zadziałało, no ale zadziałało. No i widzicie, niektóre rzeczy zadziałają od razu, niektóre nie, czasami trzeba potrzeby, no ale trzeba troszeczkę się namęczyć i popróbować, ale to działa. Tutaj zakończę drugą część o sztucznej inteligencji w Home Assistant. Materiał już się robił trochę przydługawy, więc postanowiłem go podzielić na 3. I no w kolejnej części już będziemy rozmawiać z Home Assistant i Home Assistant będzie nam odpowiadał również mówiąc. Materiał już mam nagrany, więc za parę dni powinna się pojawić ta ostatnia, trzecia część, więc póki co dzięki za oglądanie, rozważ subskrypcję i do kolejnego razu. Cześć!